Dzisiaj porozmawiamy o skrzypcach Wieniawskiego. Naszym gościem, moim rozmówcą jest Wojtek Czemplik. Sama legenda w sobie. Nawet nie można było o skrzypcach, tylko o Wojtku rozmawiać. Wojtek, stare dobre małżeństwo, ale jednocześnie też dyrektor artystyczny festiwalu Musica Sacromontana w Gostyniu, na Świętej Górze, koło Gostynia, właściwie u księży Filipinów. Ale dzisiaj nie o Gostyniu, nie o księżach Filipinach, nie o muzykaliach i nie o starym dobrym małżeństwie, tylko o skrzypcach Henryka Wieniawskiego. Wiemy, że Henryk Wieniawski zakochał się w Izabeli Hampton, w młodej Angielce, i pisząc do swojego impresaria brukselskiego powiedział, że ukochał ją bardziej aniżeli najpiękniejsze skrzypce Stradivariego czy Guarneriego. A zatem pewnie na takich skrzypcach grał. Czy możemy powiedzieć dzisiaj, jakie skrzypce Henryka Wieniawskiego zachowały się? W 100% nie możemy powiedzieć, jakie zachowały się instrumenty, ponieważ myślę, że mogą być takie instrumenty, które są w zbiorach prywatnych i nie są publicznie pokazywane. Ale na pewno wiemy o 5 instrumentach, które są albo w rękach prywatnych, albo w rękach jakichś fundacji, czy stowarzyszeń, czy w rękach muzeów, tak jak to się tutaj wydarzyło w Poznaniu. Tych instrumentów według mojej wiedzy jest 5. I zacznijmy oczywiście od instrumentu tutaj najbliższego, czyli ten, instrument, który znajduje się w kolekcji Muzeum Instrumentów w Poznaniu, czyli instrument Ganda. Jest oczywiście instrument ten ostatni Henryka Wieniawskiego, czyli instrument Pietro Guarneriego, weneckiego Pietro Guarneriego z 1740 roku. Jest instrument Guarneri del Gesù z 1742 roku. Jest instrument Antonio Stradivariego z 1719 roku, który aktualnie jest przechowywany w Zurichu. No i jest instrument w kolekcji moskiewskiej, tak zwanej kolekcji Glinki z roku około 1723, czyli razem 5 instrumentów. Widzicie Państwo, ogromna wiedza, tak po prostu wytrzepane z rękawa, wszystkie 5 instrumentów, ale pytanie, czy, Wojtku, wiemy jeszcze o jakichś instrumentach, które Wieniawski posiadał, a które do dziś nie zachowały się, albo tak jak mówisz, są w rękach prywatnych, ale czy jakaś wiadomość jeszcze się zachowała o innych instrumentach? Tak, ja bardzo lubię rozmawiać o instrumentach Wieniawskiego, zwłaszcza z ich właścicielami, ponieważ oni sercem związani są zazwyczaj z postacią tego wielkiego skrzypka i sami szukają źródeł o tych instrumentach. I na pewno, lub prawie na pewno można powiedzieć, że mały Henryk Wieniawski, kiedy zdawał do konserwatorium w Paryżu, a jak donoszą gazety, był niskiego wtedy wzrostu dziecko, niewiele wyższy niż smyczek, prawdopodobnie grał na instrumencie Baltazara Dankwarta. Ludzie, którzy poszukują tych informacji, nawet powiedzieli, że być może miejscem zdeponowania tych skrzypiec był klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze. Wiemy, że dzisiaj tego instrumentu tam nie ma. Także był taki instrument. Był instrument Guadagniniego z roku 1758, po którym ślad zaginął w roku 1944, ale wiadomo, że w 1943 był wystawiony na aukcji w domu aukcyjnym Tarisio. No i był instrument, o którym wspomina muzykolog Grigoriew, który kompozytor i skrzypek nabył, spotykając innego skrzypka Charlesa Berriot w Ostendzie. To był instrument Pablo Magginiego, kupiony na ówczesne czasy wielką kwotę 20 000 franków. Co jeden instrument to lepszy jeden od drugiego, ale czy Wieniawski, posiadając tak nieprawdopodobne instrumenty, bo dzisiaj to robi wrażenie, jak wymieniasz, ale czy jednak pośród tych instrumentów miał jakiś swój ukochany instrument, z którym był wyjątkowo związany? Możemy się domyślać. Prawdopodobnie najdłużej grał, bo aż 7 lat na instrumencie ostatnim, który towarzyszył mu aż do śmierci. To był instrument Pietro Guarneriego, tego weneckiego lutnika.
instrument, który był na tyle związany z kompozytorem, że kiedy kompozytor umiera w Moskwie i potem jest ceremonia pogrzebowa tutaj w kościele Świętego Krzyża, ten instrument jest położony na trumnie z kompozytorem, a potem jest niesiony można powiedzieć w ceremonii pogrzebowej aż z kościoła Świętego Krzyża na Powązki, na poduszce razem z innymi odznaczeniami, orderami wielkiego kompozytora. I ten instrument na szczęście zachował się do dzisiaj i w mojej opinii to jest instrument pięknie brzmiący i mogę powiedzieć, że chyba rozumiem wielkiego Henryka Wieniawskiego, dlaczego tak ukochał właśnie tego Pietro Guarneriego, a nie już wtedy bardzo modnego Antonio Stradivariego. To jest właśnie bardzo dobry wątek. Powiedziałeś, pięknie brzmiący. To dzisiaj jest ten instrument. Wiemy, że przecież instrumenty wielkich lutników XVII-XVIII wiecznych, Stradivarius, Guarneri i tych wszystkich pozostałych, przecież to były instrumenty, które miały inną budowę, inną szyjkę, inną podstrunnicę. One zostały potem przebudowane. Kiedy potem? Gdzieś około pewnie XIX wieku albo trochę później, bo przecież zmienia się sposób gry, wirtuozeria się rozwija na skrzypcach, przecież technika skrzypcowa i te instrumenty zostają przebudowane, które cieszyły się do tej pory tak wielką sławą, były uznawane za najlepsze, nadal są uznawane za najlepsze, poza tym struny jelitowe. Przecież Wieniawski, Paganini jeszcze grali na strunach jelitowych, dzisiaj gra się na strunach metalowych na tych instrumentach. Był inny smyczek. No Wieniawski już grał raczej na tym smyczku, który jest dzisiaj, ale wcześniej grano na tych smyczkach przecież dawniejszych. No i to jest pytanie, które ludzie często zadają. Czy my, słuchając gry na skrzypcach Wieniawskiego, na których on kiedyś grał, czy słyszymy ten sam dźwięk? Czy możemy się zachwycać tym samym dźwiękiem, którym wówczas publiczność się zachwycała?